Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku rodzi się nadzieja i gdzie te shorty na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która już wkrótce startuje, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Rodzi się nadzieja i gdzie te shorty na giełdzie? 2 dni temu sesja giełdowa na Wall Street przyniosła spadek w rejon 4000 punktów, rejonu newralgicznego, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, gdzie przebiega roczna linia Bessy, gdzie przebiegają 4-5 miesięczne linie trendów wzrostowych i oczywiście gdzie jest ten psychologiczny poziom 4000 punktów, który ma duże znaczenie. I wczorajsza sesja przyniosła nam kontynuację tendencji spadkowej, jednak naruszenie poziomu 4000 punktów po minutkach nie było jakieś zbyt duże, a dzisiaj w nocy rodzi się nadzieja na to, że te wsparcia się obronią i że poziom 4000 punktów stanie się miejscem, gdzie zostanie utworzone dno. Czy tak się stanie? To jest oczywiście jeden z tych głównych tematów, który będzie rozgrywany w końcówce lutego, ponieważ jak już od kilku sesji informuję, najważniejszym tematem, który jest przez rynki teraz rozgrywany, jest dezinflacja. Czy ona będzie postępowała, czy też nie będzie postępowała. Dzisiaj mamy dane o inflacji ze strefy euro, natomiast są to dane już historyczne, to nie są jakieś nowe, świeże dane, więc nie będą miały większego znaczenia, ale wkrótce jutro poznamy inflację, która dla Fedu ma szczególnie duże znaczenie i jest dla Stanów Zjednoczonych, dlatego też rynek może się na tych wydarzeniach koncentrować, szukając wszystkich argumentów za albo przeciw tezie, że procesy dezinflacyjne będą miały miejsce. Jako że indeks Standard & Poor dzisiaj na swoim futures stara się obronić rano poziom 4000 punktów, dlatego też myślę, że rodzi się nadzieja na to, że te wsparcia się obronią i że jakieś negatywne scenariusze, kontynuacja nawrotu do tendencji spadkowej nie będzie realizowana. Wszystko zależy naprawdę od tego, czy procesy dezinflacyjne będą miały miejsce, czy pozwolą Fedowi na bardziej gołębie nastawienie, czy też procesy dezinflacyjne nie będą postępować, a wtedy oczywiście jastrzębie postępowanie Fedu będzie uzasadnione, a to da upragnioną korektę spadkową albo nawrót do tendencji spadkowej wyczekiwany przez bardzo wielu inwestorów. I dzisiejsza sesja na giełdach w Azji zaczyna potwierdzać taką nadzieję. Indeks w Hongkongu próbował dzisiaj rosnąć. Zdecydowanie wyraźniej widać wzrosty na giełdzie w Korei, gdzie mamy próbę zanegowania wybicia dołem z tej konsolidacji, która od miesiąca się tworzyła. Zanik zmienności, pozostawianie rynku w formacji przypominającej klin zniżkujący w tym wypadku zachęca do wybicia górą i czy tak się stanie, to jest myślę, że jeden z tych głównych tematów, który będzie niezwykle dla nas interesujący. Ale dlaczego? Druga część tematu, który został dzisiaj poruszony jako główny, jako dominujący, to jest gdzie te shorty na giełdzie, ponieważ jeżeli zobaczymy, jaka jest ilość shortów w ogólnym obrocie na indeksie Standard & Poor, to jakoś tak szczególnie dużych ilości tych shortów to nie widać i fala spadkowa, która miała miejsce w poprzednim roku, także nie sięgnęła poziomów maksymalnych, które były obserwowane na przełomie 2018-2019 roku, nie mówiąc już o poziomach, które były 6 lat temu albo ponad 10 lat temu utworzone. Widzimy tutaj na tym wykresie, jaka duża była wtedy ilość krótkich pozycji w wolnym obrocie, natomiast teraz ilość krótkich pozycji jest naprawdę bardzo niewielka i to jest pewnego rodzaju ciekawostka, że jakoś tak nie ma zbytnio ochoty na obstawianie i sprzedawanie akcji, licząc na to, że będzie nawrót do tendencji spadkowej. To jest jeden z ciekawszych wykresów, które znalazłem w ostatnich godzinach. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę, ponieważ wciąż nie mamy informacji na temat pozycjonowania się dużych graczy w ostatnich dniach na różnych instrumentach finansowych i czekamy na te dane z utęsknieniem. Wczoraj bardzo ładnie znowu zachowywał się indeks DAX, który ładnie obronił to wsparcie 15 300 punktów.
Dlatego też te zatrzymanie i pewnego rodzaju horyzont cenowy na DAX-ie w oparciu o to wsparcie trwa. Jest rosnąca nadzieja na to, że będziemy wracać do tendencji wzrostowej. Jest nadzieja na to, że ta korekta, którą teraz mamy, czyli zatrzymanie w tym rejonie, jest tylko przystankiem w tendencji wzrostowej i myślę, że DAX zdecydowanie pokazuje tutaj swoją siłę, a to wsparcie 15 300 rośnie na znaczeniu. I oczywiście patrzymy na te zmiany na implikowanej stopie procentowej. To jest temat, który jest niezwykle istotny i będziemy każdego dnia teraz do tego wracać, ponieważ każde zmiany są teraz przez rynek niezwykle dyskontowane, a wzrost o kilka punktów bazowych znowu na oczekiwaniu co do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych dla lipca to zjawisko jest obserwowane i zobaczymy po tych danych, które jutro poznamy o inflacji, jak bardzo zmienią się te stawki na rynku pieniężnym, bo ma to naprawdę bardzo duże znaczenie. Dla tych, którzy nie mają blisko siebie danych dotyczących zmian oczekiwań co do stóp procentowych, warto posiłkować się zachowaniem amerykańskiej obligacji 10-letniej. Ta rentowność wczoraj nie była w stanie spaść poniżej poziomu 3,90. Minutki, które wczoraj się pojawiły, pozwoliły tylko na ruch na amerykańskim dolarze i nie było jakiegoś większego ruchu na amerykańskich papierach, ale utrzymanie nad poziomem 3,90 faworyzuje scenariusze prowzrostowe, nawet w krótkim terminie warto o tym pamiętać, a teraz już na celowniku są opory w rejonie 4%. Myślę, że gdyby rentowności pokonały ten poziom, to w takiej sytuacji byłoby to wyraźne paliwo do wyprzedaży ryzyka na całym świecie, zwłaszcza na spółkach technologicznych, które są uzależnione niezwykle silnie od tego, jakie są zmiany rynkowej stopy procentowej. Dla strefy euro widzimy tutaj, że praktycznie nie ma większych zmian w ocenie tego, gdzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma mieć miejsce. Cały czas jest wyceniana następna podwyżka stóp w marcu, 16 marca o nawet 50 punktów bazowych. Natomiast dzisiaj, tak jak wspomniałem, będziemy mieć finalne, ostateczne odczyty inflacyjne dla strefy euro i tutaj jakiejś dużej różnicy prawdopodobnie nie będzie. Dane są już, myślę, zdyskontowane, a rynek czeka na te najświeższe informacje. Z negatywnych informacji, na które warto zwrócić uwagę, to jest to, jaka jest siła teraz amerykańskiej gospodarki i że ona będzie wymuszała podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, nawet o kolejne 50 punktów bazowych i tak wynika z tego wykresu, który jest w tle. A negatywne zjawiska dla akcji to oczywiście spadek przyszłych zysków na akcje dla indeksu Standard & Poor's w ujęciu rok do roku. Mamy tutaj wartości już ujemne. Być może rynek już to wcześniej zdyskontował, natomiast warto odnotować, że taka zmiana miała miejsce. Na następnym ciekawym wykresie widzimy powiązanie zachowania indeksu Standard & Poor's względem zachowania indeksu VIX, zwanego przez niektórych indeksem strachu. I za każdym razem, kiedy ten indeks VIX strachu opada, ta biała część wykresu, to w takiej sytuacji występują wzrosty indeksów giełdowych, a wzrosty indeksu strachu zachęcają do tego, żeby wieścić większe spadki indeksów giełdowych. I jak widzimy tutaj, na razie te wzrosty nie mają jakiegoś większego znaczenia tego indeksu strachu, dlatego też trudno oprzeć się wrażeniu, że ta nadzieja na to, że indeksy giełdowe wrócą do wzrostu, opiera się także na zachowaniu indeksu strachu. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jakie jest powiązanie cały czas wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego w Europie względem indeksu Eurostoxx 600. To przełożenie jest bardzo dobrze widoczne, a te ostatnie odczyty mogą dać nam paliwo do jakiejś korekty zatrzymania w oczekiwaniu na następny odczyt tego wskaźnika, który poznamy już 1 marca, czyli w przyszłym tygodniu i wtedy rynki europejskie mogą zyskać następne paliwo do ruchu albo w górę, albo w dół, jeżeli oczywiście wskaźniki PMI pójdą w górę,
a zachowanie ceny gazu sygnalizuje, że jest na to większe prawdopodobieństwo, to w takiej sytuacji relatywna siła europejskich akcji względem tych z Wall Street może znowu być obserwowana. Dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy kolejną weryfikację danych o dynamice wzrostu PKB dla Stanów Zjednoczonych. Jednak prawdopodobnie dane są już zdyskontowane, to są dane historyczne, więc nie powinny mieć większego znaczenia i euro-dolar, który wczoraj zaliczył test poziomu 1,06, potwierdzając, że te rejony 1,07 są teraz głównym oporem. Nawet nie taka przyspieszona linia trendu spadkowego, tylko ten opór 1,07 i dopiero jego pokonanie zmieni nastawienie z prospadkowego na prowzrostowe w krótkim terminie. Warto być tego świadomym. Para dolar-jen jest także bardzo dobrym wyznacznikiem tego, co się dzieje na japońskich obligacjach, podobnie jak zachowanie ceny złota, o czym za chwilę będzie. Natomiast w tym wypadku do czasu dalszych wzrostów rentowności amerykańskich obligacji raczej należy liczyć się także ze wzrostami pary dolar do jena. I warto patrzeć także na zachowanie funta brytyjskiego, który reaguje bardzo wyraźnie na ostatnie wskaźniki dotyczące gospodarki Wielkiej Brytanii, które oddalają perspektywy recesji w całym 2023 roku. Natomiast moim zdaniem, kiedy mamy do czynienia z horyzontem cenowym taki jaki jest teraz, niewielką amplitudą wahań, warto zwrócić uwagę na wykresy tygodniowe, posiłkować się jego wskazaniami i w tym wypadku widzimy, że teraz para euro do funta brytyjskiego testuje swoją najszybszą średnią kroczącą, która już wcześniej zadziałała, więc jej znaczenie jest nieco większe i dopiero jej pokonanie pozwoliłoby nieco bardziej optymistycznie patrzeć na najbliższą przyszłość dla funta brytyjskiego, dlatego też ta średnia jest punktem odniesienia. Wczorajsza podwyżka stóp procentowych dla Nowej Zelandii powoduje, że dzisiaj mamy kontynuację presji na Nową Zelandię. Nowa kiwi się umacnia względem australijskiej waluty, a sama australijska waluta jest na swojej średniej 200-sesyjnej, dlatego też tutaj waluty surowcowe sygnalizują nam okolice ważnych wsparć i że przed rynkiem ważne decyzje. Warto być tego także świadomym. Jeżeli jesteśmy przy surowcach, to zaczynamy od miedzi, która moim zdaniem najbardziej wspiera teraz nadzieję tych wszystkich, że indeksy giełdowe pójdą w górę, ponieważ nie udało się wczoraj spaść poniżej tego psychologicznego poziomu $9,000. Jeżeli dzisiaj się znowu nie uda, to ta nadzieja może się także przekształcić w pewnego rodzaju tendencję wzrostową na europejskich parkietach i także w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też będę szczególnie patrzył dzisiaj na zachowanie ceny miedzi. Moim zdaniem to jest najbardziej teraz interesujący z surowców. Cena złota potwierdziła istnienie górnego ograniczenia kanału spadkowego, który jest widoczny na wykresie, który ma miesięczną historię. Dlatego też ostatnie wczorajsze maksima są punktem odniesienia i dopiero ich pokonanie zmieni sytuację techniczną najbardziej sprzyjającą wzrostom. Na chwilę obecną tendencje spadkowe są widoczne i będzie tak do czasu, kiedy amerykański dolar nie zacząłby się osłabiać, a rentowności amerykańskich obligacji spadać. I na surowcach widzimy w końcu jakiś ruch na cenie ropy naftowej, która zaczęła wyraźnie spadać i zbliżamy się do wsparcia w rejonie $70-72. Przypomnę, to jest rejon, gdzie Amerykanie odnawiają swoje strategiczne zapasy ropy naftowej i w takim miejscu warto będzie się przyglądać bardziej temu rynkowi, czy wystąpią czynniki, które zwiększą szanse na pokonanie tego wsparcia. Widzimy najdłuższy okres spadkowy w tym roku na cenie ropy naftowej i na następnym wykresie są czynniki podażowe i popytowe, które teraz wpływają na zachowanie ceny ropy naftowej i widzimy, że są już te czynniki podażowe i popytowe mniej więcej wyrównane, stąd też konsolidacja, którą mamy teraz do czynienia z osią symetrii horyzontu w rejonie $77. I z ciekawostek to, co wspiera popyt na ryzyko, to także zachowanie Bitcoina, który wczoraj obronił jednak te wsparcia, które były naruszane podczas sesji amerykańskiej i ta nadzieja także ma tutaj miejsce, natomiast na chwilę obecną nie ma żadnych nowych sygnałów.
Więc rodzi się pytanie, czy ta nadzieja, która się urodziła także w ostatnich godzinach na indeksach giełdowych, przełoży się na jakąś większą próbę wzrostowego odbicia na indeksach giełdowych, to będziemy dzisiaj dyskontować. I na koniec polskie aktywa, na których także bardzo wiele się dzieje. Polskie obligacje zatrzymały się na średniej dwustosunkowej, ale zdecydowanie lepiej to wygląda na ETF-ie, na całą polską krzywą dochodowości, gdzie widzimy zatrzymanie, podbicie i odbicie już teraz od linii szyi formacji podwójne dno. Dlatego też dla części inwestorów może być to okazja do tego, żeby wchodzić w polskie obligacje po tych lepszych cenach, licząc na to, że procesy dezinflacyjne faktycznie będą miały miejsce i doprowadzą do tego, że wzrośnie nadzieja na obniżki stóp procentowych pod koniec tego roku. I jeżeli tak się stanie, to oczywiście obligacje znowu zaliczą następną falę wzrostową. Poczekamy prawdopodobnie na polskich obligacjach na wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych na początku marca, na dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, na dane o inflacji z Polski oraz na projekcje Narodowego Banku Polskiego dotyczące inflacji, które także będą miały bardzo duże znaczenie dla inwestorów. Na rynku złotego proszę zobaczyć, że niewiele się dzieje pomimo spadków indeksów giełdowych na euro złotym czy też na dolar złotym. Nawet nie sięgnęliśmy maksimów z ostatnich dni, a to pokazuje, że naprawdę część inwestorów już zagranicznych znowu wraca do polskich aktywów, a musi to zrobić poprzez kupno polskiej waluty. I ta warszawska giełda papierów wartościowych, która wczoraj wyłamała się dołem z najszybszych kanałów spadkowych, ale zatrzymała się na poziomach, które były ustanowione jako maksima w pierwszej fali wzrostowej w październiku i listopadzie. Jestem ciekawy, czy to wsparcie zadziała i także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych da nadzieję na to, że korekta się kończy, że już wkrótce nastąpi nawrót do tendencji wzrostowych. Czy tak się stanie? Jestem przekonany, że zadecydują o tym perspektywy inflacyjne, dane o inflacji i to, co właśnie ma to sprawić w perspektywie polityki monetarnej w następnych miesiącach. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni teraz na wszystkie dane o inflacji z całego świata. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która już wkrótce startuje, zobaczyć, jak sobie radzę z inwestowaniem w dobrych czasach, w złych czasach, na wzrostach, na spadkach, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomości, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Dziękuję, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia.